Społeczeństwa, które od tysięcy lat opierają się na tym systemie życia społecznego, generalnie okazały się dużo sprawniejsze, wyżej rozwinięte od takich, które miały inne pomysły i jakby jedne już latają w kosmos, a drugie nadal polują z dzidami na... Panie pośle, ja nie wiem, czy ja dobrze pana zrozumiałem. Nie chciałbym panu żadnej krzywdy zrobić w analizie dość skomplikowanych dróg pańskiego intelektu. Pan powiedział, że kraje, w których wprowadzono związki partnerskie, charakteryzują się tym, że tam ludzie z dzidami biegają. Dobrze pana zrozumiałem? Absolutnie pan źle mnie zrozumiał. Nic takiego To kto nie tam powiedziałem. biega z tymi dzidami? W tej Francji? Ludy pierwotne, które opierały swoją strukturę społeczną na czymś innym niż monogamiczny związek kobiety i mężczyzny. Czyli musi pan trochę o antycznej Grecji poczytać i o Jak Rzymie. monogamiczny, to dzida, tak? Tylko chciałem panu przypomnieć, że w tym tygodniu, nie dalej niż kilka dni temu, to pana kumpel Bąkiewicz coś mówił o kosach i dzidach. I żeście stali, klaskali mu brawo, pani premier Szydło klaskała, Kaczyński klaskał. Cześć, witam was serdecznie. Po krótkiej przerwie, nie było mnie jakiś czas, Powiem wam, moi drodzy, w ten sposób. Dzisiaj poruszę dość kontrowersyjny temat, który, jakby nie patrzeć, rozgrzał obie strony sceny politycznej. Chodzi o związki partnerskie. I tutaj zdania i po prawej, i po lewej stronie są podzielone, ale zanim się zagłębię w ten ciężki dzisiejszy temat, chciałbym podziękować, a mam naprawdę komu. Moi drodzy darczyńcy, którzy wpłacają i na kawkę, i na rynnę, i na kolanko do rynny. Naprawdę nie wiem jak wam wszystkim mam dziękować. Dzisiaj mam całą listę darczyńców i pozwólcie, że najpierw tradycyjnie podziękuję darczyńcom za ich wpłaty, za wsparcie tego kanału, bo jest to naprawdę dla mnie bardzo istotne i bardzo wiele dla mnie znaczy. I tak, Ela Esz, bardzo ci dziękuję. Jarosław Łyżwa, bardzo ci dziękuję za postawienie kawki. Jerzy F., już nie mówię pełnego nazwiska, ale wiesz, o kogo, kolego, chodzi. Podobno z mojego kubka dobrze smakuje kawa. Bardzo ci, kolego, dziękuję za ten hojny datek. Borton, Dread, tobie również bardzo dziękuję. Paolo, dzięki ogromne. Darioniusz, bardzo ci dziękuję. Jacku G., tobie również z całego serducha dziękuję. No i Katarzyna K., tobie też oczywiście bardzo dziękuję. Naprawdę przemiło mnie zaskakujecie tymi wpłatami, wspieracie ten kanał i naprawdę cholernie to doceniam. I jeszcze raz przypomnę, że dla wszystkich darczyńców, jeśli tylko macie ochotę, dajcie mi znać. Dajcie mi, moi drodzy, znać na maila. Z wielką przyjemnością wyślę wam taki drobny dowód mojej wdzięczności, kubeczek z podziękowaniem za waszą hojność. Także piszcie, jeśli macie ochotę. Naprawdę z wielką przyjemnością wyślę wam taki kubeczek. Także tyle podziękowań. Choć jeszcze raz z całego serducha wszystkim wam dziękuję i niech święty Jarosław ma nad wami pieczę. Oczywiście, rzecz jasna, też wielkie dzięki, moi kochani, jak co poniedziałek za wspólnie spędzony live wczorajszy. Jak zawsze przemiło te 3 godzinki z wami spędziłem. Czas zleciał niesamowicie szybko i niesamowicie miło. Także wam też ogromne dzięki, moi drodzy, że mogę w tak doborowym towarzystwie tak miło spędzać czas. Moi kochani, tak wspomniałem na wstępie,
Dzisiaj ciężki temat i tutaj jak zwykle przedstawię swój punkt widzenia, ale jestem też cholernie ciekaw waszego zdania, waszego punktu widzenia w tym temacie. A chodzi o związki partnerskie. Prawica nakręca to wokół par homoseksualnych, ale związki partnerskie to też są związki heteroseksualne. Po prostu związki, które żyją bez ślubu. Ale są to normalne rodziny, niejednokrotnie o wiele bardziej wartościowe i szczęśliwsze niż te z błogosławieństwem księdza dobrodzieja. Ci, którzy uważają, że prawna możliwość związków partnerskich to zagrożenie dla tradycyjnej rodziny, mają bardzo niską opinię o więzi łączącej małżonków w tym tradycyjnym rodzaju związków, na czym mówię tu o małżeństwie. Uważają najwyraźniej, że gdy tylko pojawi się alternatywa, małżonkowie z tej tradycyjnej rodziny, nie wiem, wywieją do innych związków lub, nie wiem, związki partnerskie będą chodzić do domu i po domach i zmuszać bogobojnych katolików w szczęśliwych związkach małżeńskich, na przykład gdzie mąż tucze żonę lub coś w tym rodzaju, do właśnie związków partnerskich. Albo będą namawiać, nie wiem, do jakichś związków gejowskich. No, u nich to jest wszystko możliwe. No, jedną z twarzy takich tradycyjnych modeli rodzinnych jest nasza Martusia Kaczyńska, 3 nazwisk, 3 mężów. I tak jak wam chyba w którymś z materiałów już wspominałem, że tutaj na pierwszej fotce jest taka straszna, tęczowa Niemka, której nienawidzi Konfederacja, no i oczywiście PiS, a chodzi tutaj o von der Leyen, która ma 7 dzieci, o zgrozo z jednym mężem. No i na fotce obok jest katolicka piękność, która podtrzymuje prawdziwe katolickie wartości, tradycje małżeńskie. Ta niewiasta ma 3 dzieci z 3 mężami, no wartości chrześcijańskie i tradycyjna rodzina katolicka. Powiem wam, to raczej takie wymysły przygłupów po rozwodach niż fakt socjologiczny. No rzecz jasna, skoro sam Jarosław i PiS nie uznaje związków partnerskich, no to i Batyr też zawetował tą ustawę. No, pozbawia tak naprawdę miliony Polaków prawa do czucia się w Polsce jak u siebie w domu, do normalnego życia. No ale tak to jest, gdy Alfons wyznacza wartości, no tylko teraz czekać na inicjatywę Batyra o burdelach i agencjach towarzyskich, które jak wszyscy wiedzą budują trwałość małżeńską, szczególnie katolickiego PiS. No, burdele i agencje towarzyskie, Grand Hotel w każdej wiosce, miasteczku i mieście. Szczegóły na tablicach ogłoszeń przy parafiach. Jak pamiętamy, bo Batyr i cały PiS wypomina, że koalicja nie dotrzymuje słowa wyborczego, obietnic wyborczych, to ja tutaj Batyrowi przypomnę, że on przez całą swoją kampanię mówił tyle o słuchaniu Polek i Polaków. No to ma tutaj okazję, by się wykazać, by udowodnić, że to nie była po prostu tępa propaganda dla tępych wyborców. I warto tu przypomnieć, że w sprawie ustawy regulującej związki partnerskie, to że 54% Polaków chce takiego rozwiązania, a tylko 34% jest przeciwnych. Więc, panie domniemany prezydencie, wsłuchaj się w głos
narodu, nad którym rzekomo sprawujesz pieczę, i posłuchaj większości Polaków. Więc ewidentnie widać, że tu chodzi nie o to, żeby zachęcić kogoś, bo gdyby ktoś chciał coś lepszego niż taki związek, to by zawarł związek małżeński. Natomiast tu chodzi o to, żeby dopuścić, według mnie, związki homoseksualne, bo to jest ewidentnie pod to pisane. I jak zobaczymy statystyki, jakby to weszło kiedykolwiek w życie, to zakładam, że 90% to będą jednak związki homoseksualne. Kaczyński jest potomkiem królów polskich, nawet pan o tym nie wie. I jest przyzwoity, uczciwy człowiek. I dlatego mafia go nie lubi, polska mafia rządząca. A jakich królów, których? Chrobrego. Bardzo lubię Roberta Bąkiewicza i to, co robi przy wszystkich jego ekspresywnych wypowiedziach. O Napalmie które też się są. panu te wypowiedzi podobają? Ustawa o całkowitym zakazie hodowli zwierząt futerkowych. Mam nadzieję, też że prezydent byliście. zawetuje. Moi drodzy, nie wiem, czy wiecie, ale w krajach takich jak Austria, Belgia, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Luksemburg, Malta, Niemcy, Słowenia, Szwecja czy Włochy, związki partnerskie są całkowicie legalne, zalegalizowane. No ale według chorały to tam biegają z dzidami, a u nas w Polsce, katolickiej Polsce, latamy w kosmos. No pisowcy w kosmos już dawno odlecieli, to fakt. No ale wszyscy znamy to i że cię nie dopuszczę aż do śmierci. Związki partnerskie są solą wokół tych katolickich ortodoksów. Ludowcy na przykład jasno powiedzieli, że ich posłowie są przeciwni. Zjednoczona tak zwana prawica od początku jest temu przeciwna. W obu przypadkach podkreślenie jest, iż to wbrew prawom boskim. Tylko ci wszyscy słudzy Boży nie biorą pod uwagę tego, że co niektórzy te prawa boskie mogą mieć głęboko w dupie, bo to, że oni wierzą, to niech sobie przestrzegają, chociaż z ich przestrzeganiem u nich jest bardzo różnie. No ale nie mają prawa narzucać tych praw ich boskich innym ludziom, którym te prawa boskie latają koło pędzla. No ale to jest taka mentalność gorsza niż w średniowieczu. Jakie prawo mają posłowie do demonstrowania prywatnego światopoglądu w trakcie wypełniania obowiązków publicznych? Zapomnieli, że większość narodów ma inne zdanie na temat związków partnerskich. I tutaj wam te dane przytoczyłem chwilę wcześniej. Ci bogobojni, którzy wciskają tego Boga wszystkim dookoła, zapomnieli również, iż związki partnerskie to nie tylko związki między mężczyznami lub między kobietami, lecz w znacznej większości są to związki osób odmiennych płci, nie chcących zawierać po prostu ślubu. Okazuje się, że 560 parlamentarzystów od lat nie reprezentuje swoich wyborców, lecz wspiera własne widzimisię. To niestety rzutuje na polską rzeczywistość, co nie jest żadnym zaskoczeniem tak naprawdę. Od zarania dziejów wybrańcy narodu reprezentowali poglądy odmienne od wyborców. Gdyby żył dziadek, to dałby sobie z tym radę. Ale nie jest też żadną tajemnicą, że w sytuacji, gdy spotyka się dwóch Polaków, tam są 3 różne zdania. I to nie dziwota, iż jest tak, jak jest na chwilę obecną.
Nie pomogą żadne zmiany ustrojów lub dodanie, nie wiem, Bielowi złotego nakrycia głowy. Naród jest już zbyt zmęczony trwającymi od ponad 30 lat przepychankami. A to jest po prostu kolejna przepychanka. Narodu już nie stać na kolejny sprzeciw wobec wybrańców, tym bardziej, że na politycznym niebie nie widać jakiegoś elektryka ze stoczni ani jego doradców. Naród zapadł w marazm, śni o, nie wiem, takiej jagiellońskiej wielkości. No ale jednocześnie, jakby na to nie patrzeć, dopuszcza się do władzy, do rządów, takich hochsztaplerów z prawej strony sceny, by działo się to, co prezentowali sobą piździelcy i niesłychanie, co zaczyna ze sobą prezentować też obecna koalicja. Jeżeli jawi się kilka, nie wiem, mądrych głów i propozycji, to są one ignorowane, bo pochodzą z lewej strony, niekoniecznie z lewicy. Jak widać, moi drodzy, koalicja, która jest pewnego rodzaju związkiem partnerskim, po prostu nie dorosła też do partnerstwa. A mówię tutaj o ludowcach i Hołowni, o tych, wiecie, też strasznie bogobojnych, Kosiniak i Kamysz też, no, wzór cnót, zgodnie z prawem boskim, życie nie opuszczasz do śmierci z drugą małżonką, prawda? No, ale ci właśnie wybrańcy narodu, moi drodzy, którzy tak mają Boga na ustach, mówię tu i z prawej, i z lewej strony, którzy narzucają nam, nie wiem, tą ich wolę boską, nie aprobują, nie akceptują zdania swoich wyborców, bo w przeciwieństwie do wielu, na przykład tych szanownych rodaków, którzy świadomie wybierają partnerstwo, a nie śluby kościelne czy cywilne, po prostu wolą tak żyć i są w takich związkach szczęśliwi. Ale czemu mają być pomijani przez prawo, tak jak gdzieś tam im się sugeruje, żeby u notariusza zawierali? Czemu mają u notariusza zawierać? Żyją ze sobą i niepotrzebny im kościół, bozia i inne wynalazki, żeby żyć ze sobą w partnerstwie. No, co to jest państwowe pozwolenie na prywatne pierdolenie, za przeproszeniem? Mam wrażenie, że w mojej ojczyźnie wsparcie myślenia lewicowego zawsze było w powijakach. Takimi szamanami, można powiedzieć, wiary namieszali w głowach obywateli ci, którzy zaczęli, nie wiem, lewicować, utożsamiać wyłącznie lewicowość, utożsamiać wyłącznie z komunizmem. A przecież to nie jest prawda. Wytłumaczcie mi jedną rzecz, bo ja nie mogę pojąć jednej rzeczy. Jak Kurski może mieć 2 żony, w tym 2 kościelne, to wszystko okej. Wszystko jest bardzo dobrze, zgodnie z konstytucją, przykazaniami bożymi i wszystkim, co wam się podoba. rozwodu by Ale pan jak chciał już zakazać? Biedroń żyje 23 lata z tym samym facetem, to jest dla was bardzo złe. Nie patrzmy na to. Gratulujemy i niech sobie żyje, nikt nie broni. Pisowcy, zatkajcie uszy. Nie ma z tym problemu. Niech pan wytrzyma. Pisowcy, zatkajcie uszy, bo Biedroń kocha jednego faceta od 23 lat, ale już na przykład Schreiber 3. żonę mieć, okej, po patriotycznemu, wszystko jest okej. Bardzo ładnie żyje, zgodnie z Pan konstytucją.
rywalizuje z własnymi fantazjami, no. Wie pan Dobrze, co? pani posłanka To i jest za chwilę Polacy państwo. przed telewizorem, a chodzą pana fantazje, skrajna fantasmagorie. hipokryzja. I wstyd, że dzisiaj panowie reprezentujecie te hipokrytyczne poglądy w studiu telewizyjnym i w Sejmie. To jest po prostu wstyd dla Pani nowoczesnej, wartościującej człowieka Polski. Pani poseł. Jeszcze na chwilę wracając do tych lewicy i mieszanie z komunizmem, no to ja tu wam powiem, że prędzej Nazarejczyka i pierwszych chrześcijan można określić jako komunistów. Propagowanie ubóstwa, majątkowa wspólnota, etc., etc. Takie postępowanie nie mieściło się w głowach kolejnych pokoleń, uprawiających coraz intratniejszy zawód księdza. I tak trwa to do dzisiaj. Stąd też ich nienawiść do komunizmu oraz udawanie wiary, co daje się zauważyć na każdym etapie postępowania tych sutannowych hochsztaplerów. Ich tok myślenia przyjęło wielu takich cwaniaków czy osób interesownych, znajdujących się w szeregach wielu partii politycznych, od prawa do lewa. Skorzystali oni z naiwności tego Bożego ludu, uwierzył w istnienie niewidzialnych sił nadprzyrodzonych i tak oto rąsia w te polityczne cwaniaczki w zespół z funkcjonariuszami Watykanu, no taka spółka z bardzo nieograniczoną nieodpowiedzialnością, strzygą całe narody, jak się tylko da. No a ponieważ związki partnerskie zawierane w świetle tych proponowanych przepisów cywilnych nie przysporzą majątku, no rzecz jasna, Kościołowi, więc to jest oczywiste, że jest on nim przeciwny. W ślad za nim cała armia tych ortodoksyjnych polityków sprawujących państwowe urzędy, oczywiście za nasze podatki. I tutaj wrzucę kamyczek do obecnie rządzącej koalicji, bo i tak tutaj po pierwszych dniach euforii powyborczej głosowanie przez tą obecną koalicję rządzącą, poglądy większości zatrzymały się w locie, a koalicja zaczęła chwiać się w posadach. Koalicjanci walczą ze sobą w drobiazgach, a dotychczasowi konkurenci, czyli PiS-Dogracja, zwiększają poparcie wśród malućkich. Co nie dziwi, bowiem jako naród jesteśmy tak naprawdę nieobliczalni. Podczas tej debaty, tego głosowania Kosiniak-Kamysz, dwóch żon byłej i obecnej, no dostał aż orgazmu i zacierał rączki z radości. Chciałoby się zaśpiewać o cześć wam, panowie magnaci. No, powiem tak, może tak powiem, życzę moim rodakom po prostu trzeźwego myślenia, by przy najbliższych wyborach któregokolwiek szczebla wybierali po prostu mądrze. Życzę również, byśmy wspólnie doczekali się normalności, aczkolwiek ta wizja zamiast się przybliżać, bardziej się oddala, patrząc na obecną scenę polityczną. Kobieta jest błędem, problemem, nie istnieje jako osoba, jako podmiot, a jako przedmiot grzechu księdza. Moi drodzy, powiem wam tak. Uważam, że zmiana nazwy ustawy o związkach partnerskich na o statusie osoby najbliższej
Nie wiem, czy jest korzystna, czy nie, zwłaszcza w kontekście dążeń do równości małżeńskiej, gdyż określenie związki partnerskie posiada taki wybitnie techniczny charakter i sprowadza relacje przede wszystkim do seksualnej natury. Określenie osoba najbliższa nadaje im natomiast rangę rodzinną. No, chyba to tak rozumuję, nie wiem tutaj też do was, czy też tak uważacie. Zarazem jednak związki osób najbliższych, niezależnie od płci, powinny być zawierane w urzędach stanu cywilnego i zakładać możliwość przyjęcia nazwiska osoby najbliższej lub wzajemnego ich odnotowania do rodowych. Ubezpieczenie zdrowotne przysługiwałoby osobie najbliższej, podobnie jak prawo dziedziczenia. Małżeństwo jako instytucja ustanowiona została przez państwo dla zapewnienia reprodukcji. No i tutaj pary jednopłciowe w oczywisty sposób są z tego poniekąd, z tej definicji wykluczone. No, tak zdecydowała natura i człowiek tego nie zmieni. Ale wysoce takim rozczarowującym w przedstawionym projekcie regulacji jest w tej kwestii zepchnięcie propagandowo rozwiązania do rzędu, nie wiem, takiej umowy śmieciowej, a więc cywilnoprawnych, zawieranych u notariusza, a więc u urzędnika o złej sławie, potwierdzającego na przykład umowy kupna-sprzedaży nieruchomości bez sprawdzenia wiarygodności danych o ich stronach, zwłaszcza tych zwłaszcza w tych już tym, jakby to nazwać, matulazowym wieku. Nie wiem też, czy słyszeliście tam Witek, ta, co trzymała męża na ojomie ileś miesięcy, ale to inna historia. Witek na temat propozycji związków partnerskich powiedziała tak: nareszcie PSL się odkrył, dziś już nie ma wątpliwości, po której stronie stoi. Dziś związki partnerskie, a co jutro? No tak, oczywiście, no bo przecież pisowcy mają biskupów na usługach, którzy udzielają po 20 latach rozwody kościelne, żeby mogli mieć czystą kartę i znowu przysięgać wierność przed Bogiem, że nie opuszczą aż do śmierci. No ale tutaj trzeba wziąć pod uwagę, że oni biorą bardzo często rozwody, ale oczywiście się z tego nie cieszą, brzydzą się tym, że ludzie chcą normalnie żyć, mieć zdrowe relacje. No, tak jak wspomniałem, są ludzie, którzy po prostu chcą być ze sobą, żyć ze sobą, założyć ze sobą rodzinę bez sukienkowych, po prostu chcą zalegalizować swój związek, jeśli tak to już mogę nazwać. I tu jeszcze raz powtórzę, że związki partnerskie nie dotyczą tylko osób homoseksualnych, ale w zdecydowanej większości są to osoby heteroseksualne, które mają dzieci, wspólnie żyją latami, niejednokrotnie, jak nie w większości, o wiele dłużej i szczęśliwiej niż te, które przysięgały swoją miłość i wierność, że aż nie opuszczę cię do śmierci przed ołtarzem. I podsumowując te dzisiejsze moje wypociny, co dla niektórych, powiem wam, co ja uważam. Że związki partnerskie powinny być usankcjonowane, bo nie wolno nam się bawić życiem innych osób. Dajmy im żyć jak chcą i z kim chcą. Są dorośli i dokonują świadomych wyborów, czy to się komuś podoba, czy nie.
Środowisko LGBTQ nie ma problemu z tym, ilu mężów i żon ma tak zwane bogobojne prawactwo, w jakich konfiguracjach i z kim zasypiają i budzą się w łóżku. Podobnie jak LGBT, osoby, które żyją na taką przysłowiową kocią łapę, też nie wnikają, kto z kim śpi. Zatem niech każdy inny wyjmie nos z cudzej dupy i zajmie się uszczęśliwianiem swoich bliskich, a nie niszczeniem życia obcych. I tak jeszcze jedno, już tak na koniec. Dyskusje o LGBTIQ, ciągłe grzanie tematu przez to prawactwo i tak zwane hetero stanowią powód do tego, dlaczego ten temat jest non-stop wałkowany publicznie. Jeśli jedni zejdą z pleców drugim, to nie będzie o czym po prostu dyskutować. To proste jak budowa cepa. Widocznie jednak komuś zależy na grzaniu tematu i podsycaniu takich negatywnych nastrojów, żeby zbijać na tym kapitał polityczny i montować grupy takich bezmyślnych wyznawców. Ja już niejednokrotnie mówiłem, niejednokrotnie pokazywałem, że ci, którzy najbardziej chcą umoralniać, ci, którzy najbardziej chcą mówić innym, jak mają żyć, mają, no, że tak powiem delikatnie, sami sporo za uszami. Ale jak to mówi przysłowie, że złodziej najgłośniej krzyczy łapać złodzieja, w każdym innym przypadku właśnie tych prawicowych, bogobojnych jest dokładnie tak samo. Czy aborcja, czy związki partnerskie, czy wiara, te osoby powinny się uczyć od osób właśnie tych, których sami krytykują, bo takie osoby właśnie, które najgłośniej krzyczą, jak inni mają żyć, powinni przede wszystkim zamilknąć. No ale obłuda, hipokryzja i zakłamanie tej rzekomej prawej strony no jest już znana w całej galaktyce, Także tutaj no, chyba nikogo nie muszę myślącego przede wszystkim do tego przekonywać. Także piszcie, co wy o tym myślicie, o tych związkach partnerskich, jak to widzicie. Jak powiedziałem, dla mnie związki partnerskie są całkiem okej, bo skoro dwoje dorosłych ludzi chce ze sobą żyć, czemu mają być gorzej traktowani według prawa niż inni? Konstytucja, na którą się teraz pisowcy powołują, zapewnia równe traktowanie wszystkich obywateli bez wyjątku, czyli i tych heteroseksualnych, i tych homoseksualnych. Nie ma lepszego i gorszego sortu, jak to Jarosław Zbawiciel, zawsze dziewica, powiada. I nie ma chwastów, których trzeba wypalać napalmem, jak to mówi Bąkiewicz. Wszyscy Polacy, którzy się tu urodzili, żyją, płacą podatki, powinni mieć dokładnie takie same prawa jak każdy jeden. Także na dzisiaj wam, moi drodzy, bardzo dziękuję. Czekam na wasze komentarze, które uwielbiam czytać. Piszcie, oceniajcie. Ja tutaj pojechałem troszeczkę i po prawej, i po lewej stronie, bo z jednej i z drugiej strony są po prostu oszołomy, które myślą swoim światopoglądem, a nie patrzą realnie na świat, na rzeczywistość, może nie na świat, na rzeczywistość, jak to wygląda. No ale
każdy ma prawo do własnego zdania, co niejednokrotnie też podkreślam. I tak powiedziałem, ja tu przedstawiłem swoje zdanie. Walcie śmiało, jakie wy macie zdanie na ten temat. I jeszcze raz z całego serducha bardzo dziękuję wszystkim darczyńcom. Naprawdę nie wiem, po prostu nie wiem, jak wam mam za to dziękować, bo chcę was zapewnić, że naprawdę jestem przeogromnie wam wdzięczny. Tak jak wszystkim wam, z którym wspólnie tworzymy ten kanał, tą naszą małą społeczność antypisiorów. Także na dzisiaj to tyle. Na jutro, mam nadzieję, coś znowu przygotuję. Postaram się przerw nie robić. I co, widzimy się moi kochani przy następnym materiale, a na dzisiaj to tyle. Trzymajcie się ciepło, cześć. To się bracie Ramanda.